zechcieliście Państwo tu się skupić dzisiaj na tym niezwykłym wieczorze działań artystycznych w szufladach, bo od razu zrobiło się cieplej, optymistycznie. No i kiedy teraz przez okulary widzę wyraźnie Państwa uśmiechy, to dużo lepiej się czuję, jest mi raźniej. Proszę Państwa, zwykle podczas wieczorów szufladowych prezentujemy prace bardzo różnych artystów, nie tylko literackie, to plastyczne, muzyczne, happeningi, rozmaite działania parateatralne, a nawet naprawdę teatralne. I tak też będzie i dzisiaj. Premiera, ale bardzo szczególna, bo dotycząca pamięci i wspominania. A wspomnienia, no cóż, nie zawsze są przyjemne, a najmniej przyjemne są te, które, kiedy przypominamy sobie własne, jakieś niskie, niemądre lub egoistyczne zachowania, a któż ich nie ma. Albo kiedy wspominamy zdarzenia tragiczne, groźne. Jednak niemal wszystkie inne sytuacje, jakie zdarzyły się nam w życiu, stopniowo we wspomnieniach stają się niegroźne, czasem zabawne, a nawet przyjemne. Tak właśnie działa nasza pamięć. Dlaczego koniecznie trzeba wspominać, jak mi się wydaje? Wspominanie jest czym innym niż pamiętanie, ponieważ ma charakter czynny i wymaga czasem wysiłku, a to jest forma działania, prawda? Czy wspominamy z przyjemnością? Ponoć tak. I to co dobre, i to co złe, bo tak naprawdę chodzi o naszą wewnętrzną ciągłość, tak bym to określiła. Wspomnienia trudnych, traumatycznych przeżyć mogą wywoływać żal, wzruszać do łez, ale potrafią też bardzo szczególnie i nadspodziewanie zaskakująco wzmacniać, jeśli przybiorą postać takiej pogodnej nostalgii. O wielu zdarzeniach z przeszłości mamy także obowiązek pamiętać i przekazać swoje świadectwo dalej, tak jak to zechciała uczynić bohaterka naszego wieczoru, Łucja Dankiewicz. Łucja miała tylko 10 lat i jeszcze świeże wspomnienia wakacyjnych zabaw, a już z ciekawością oparta o ścianę bydlęcego wagonu oglądała sznury uciekinierów z tobołkami na plecach i wózkach. Ona także jechała w nieznane. Przez 2 długie tygodnie uciekała przed wrogiem, byle dalej. Wśród wycia syren, wybuchu bomb, dymiących zgliszczy, w popłochu i panice. 17 września front zatrzymał ją nad rzeką Bóg. Stanęła przed widmem kolejnego wroga. Okazało się, że ucieczka z jednej okupacji pod drugą nie tylko była bez sensu, ale groziła zesłaniem na Sybir. Decyzja o powrocie do domu była trudna, stała się jednak konieczna. Po długich 2 miesiącach tułaczki wchodziła w nowe życie, wchodziła w nieznaną przyszłość. Wojna się przeciągała i trzeba było sobie radzić. Coraz częściej mówiono o ruchu oporu. Ludzie działali w podziemiu, w konspiracji. Na szczęście dorośli zadbali również o dzieci i młodzież. Zaczęło się tajne nauczanie. Rok 1944
Kolejny rok wojny był tak samo trudny jak poprzedni, ale ciepły, czerwcowy dzień rozpoczął się spokojnie. Panie Józicie, Jak bardzo cię proszę, niech pani nie czeka przed drzwiami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam na ulicy spokojnie? tak, o tej porze spotkałam tylko dwie kobiety idące chyba na cmentarz, niosły kwiaty. Och, to dobrze, że jeszcze kwiaty rosną w ogrodzie. Można oko ucieszyć. Proszę, proszę, proszę. A napije się pani kawy z żołędzi? Wczoraj dostałam od znajomej jeszcze ze starej ustawy. Naprawdę pyszne Tak, smakuje. serdecznie dziękuję. Chętnie bym się napiła, ale umawiałyśmy się, żadnych zbędnych rzeczy na stole. Tak, wiem, no chciałam pani zrobić przyjemność. Dziękuję bardzo. Dobrze. O, to na pewno Ula. Ona zawsze przychodzi pierwsza. Otwórz, kochanie, otwórz. Przyszłyście razem. Tyle razy prosiłam. Przychodzimy osobno. Nie wolno się tak narażać. To nie są żarty. Przepraszam, ale dogoniłam Basię na rogu starokaliskiej. Tylko kawałeczek szłyśmy razem. Tak, nie wolno się tak narażać. Dzieci, co robić? Nasza główna zasada. Przychodzicie osobno. Tak. Przepraszamy. Przecież to wszystko jest dla waszego bezpieczeństwa. Dzieci, usiądźcie. Ale prosi jeszcze nie ma. Spóźniam się. Nie widzę. Musia na pewno zaraz przyjdzie. Rozłóżcie zeszyty. Jesteście gotowe. Więc zaczynamy. Proszę wstać. Nie rzuci ziemi, skąd nasz ród, nie damy orzeźć chłopy. Polski my naród, polski lud, królewski szczepiarstwowy. Nie damy, by nas znębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję. Usiądźcie, dziewczęta. I cóż tam, co słychać? Macie jakieś nowe wieści od rodziców? Mama prosiła przekazać, że msza w niedzielę odbędzie się przy ulicy Starokaliskiej. A to dobrze, to jest pewny adres. Przekażę. I no ja sama też przyjdę. Tata mówił, że w Warszawie wybuchnie powstanie. W Warszawie wybuchnie powstanie. Wszyscy kolejarze to już mówią. Tak, oczywiście. Ta wiadomość też już do mnie dotarła. Tata powiedział też, że na naszym dworcu stoi pociąg, taki z wagonami bydlęcymi. Ale czy na peronie? Tak z Nie, gdzieś na bocznicy, nie wiem dokładnie. Tata mówi, że znowu będą nas wysiedlać. Kolejni mieszkańcy będą wysiedlani nie wiadomo dokąd. No, trzeba się przygotować na najgorsze. Mój Boże. Mam jeszcze jedną wiadomość. Nie odbędzie się zbiórka harcerska. A dlaczego? Co się stało? Ojej. Doszła do nas wiadomość, że w obozie został zamordowany druh Musimy odłożyć zbiórki na jakiś czas, czymś. A
Ale on mówi do mamy, że usłyszał w radiu, że Syrenki już stanęły na prawie brzegu Wisły. Wiecie co? Zobaczymy na mapie, jak to jest daleko. Mamy przecież na szczęście chociaż coś jeszcze nam to. Która z nas niemieckiej Lusiu, kochanie, co się stało? Mów wszystko. Uciekłaś? Gonili cię? Nie, w nocy, w domu. Jezus Maria, co się stało? Padli gestapowcy, wyrzucili nas z łóżek, zrobili taki bałagan, krzyczeli chędę po No, na pewno ktoś doniósł. Tata słuchał radia. W ostatniej chwili zdążył mnie wrócić do szafy, ale została antena Safira. Znaleźli radio. Tak, to postawili nas przy ścianie z rękoma do góry, a potem wszystko zniszczyli. Książki, obrazy, fruwały wokół nas. Wszystko. A najgorsze, Mój Boże, dziecko, co jest? zabrali kartę, i Stasia, wrzucili ich do suki i odjechali. Jesteś taka dzielna dziewczyna. Proszę cię, nie Chodź, Lusiu, siadajcie, ty musisz trochę odetchnąć, wytchnąć proch. Przyniosłam ci mleczka, wypij. Uspokoisz się może troszeczkę. Będzie dobrze. Będziemy tak patrzeć, co się dzieje z tą sprawą. To straszne, że zabrali tatę. Stasia, trzeba będzie uzbroić się. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Popytać, gdzie są? Może są jeszcze w Ostrowie. Tak, miejmy nadzieję. trzeba działać. Musiałam do was przyjść. W domu jest tak strasznie pusto i cicho. Dobrze zrobiłaś. Nie bałaś się? Już dobrze. Naprawdę nikt mnie nie widział. Przeszłam przez płot do tego wysiedlonego sąsiada i przez dziurę weszłam na starokaliczną. Świetnie sobie radzisz. Tak. Jesteś naprawdę dzielna. Naprawdę dobrze, że jesteś tu z nami, wśród przyjaciół. Ja wiem, że to jest dla ciebie bardzo trudne. Wiecie co? Wszystkie się uspokoją. A może zrobimy przerwę? Dobrze? Ja wam wszystkim podgrzeję mleko, napijecie się mleka i wrócimy cię po lekcji. Nie, dziękuję. Zaraz nie przekroczy z gardła. Ale naprawdę nie chcecie mleka? Ojej, no dobrze. To ja już idę do okna. No mleko może. Ach nie, spróbujmy. Spróbujmy się teraz uspokoić i oderwać się od tych wszystkich strasznych rzeczy. Pomyślmy o przyszłości. Przecież po to się uczymy. To jest nasza walka. Przyszłam bez zeszytu. Nie mogłam go nigdzie znaleźć. Może zabrali razem z książkami. Nie wiem. Nie martw się. Ja mam jeszcze jeden No zeszyt. widzisz, kochanie, Chętnie ci dodam. wszyscy ci pomogą. Wy macie zeszyty, tak? Każda z was ma. O jak miło. Zatem zacznijmy lekcję. Dzisiaj opowiemy sobie o Adamie Mickiewiczu. O tym, jaki był odważnym chłopcem i jak wytrwale dążył do osiągnięcia wytyczonego celu. Czy on też chodził do szkoły w czasie wojny? Nie, to nie była wojna, ale czasy były również trudne i niebezpieczne. Ten okres w literaturze nazywamy epoką romantyzmu. Powtórz po mnie. Romantyzmu. Epoką romantyzmu. Dzisiaj opowiemy sobie o dzieciństwie naszego wieszcza. Bo on też był kiedyś przecież małym chłopcem, no dziwne, ale był. I był odważnym chłopcem. A szczególnie uwidoczniło się to wtedy, kiedy w Nowogródku wybuchł pożar. Miał wtedy tylko 6 lat. I o tym sobie teraz przeczytamy. Jaki to był dzielny zuch.
Mam tu dla Was przygotowane kartki. Jadziu, proszę bardzo. Basiu, Ulka, to dla Ciebie, a to dla Ciebie, Lusiu. Przypominam, że teksty należy czytać ładnie i wyraźnie. Proszę, Jadziu, zacznij. Właśnie pan Mikołaj Mickiewicz ukończył po wieczerzy głośne czytanie Kuriera Litewskiego i już miał, jak to zwykle czynił, zacząć pytać swoich Dryblasów, tak? o imiona i nazwy, o których w gazecie pisano. A to Saragossa. Powtórzcie. Saragossa. Tak, bardzo dobrze. A Bonaparte to taki, gdy dzwony kościelne zaczęły bić w całym mieście od razu jak gdyby na trwogę. Natychmiast wszyscy ku oknom pobiegli. Niebo było czerwone, nad samym rynkiem stała luna. W Nowogródku paliło się. Skrzyknął zaraz chłopców pan Mikołaj i wybiegli na dziedziniec, aby domostwa swego przed grożącym ogniem bronić. Chłopcy wytoczyli z szopy sikawkę i zakładali sprawnie karciane węże. A dalej wejdź ty na dach, krzyknął ojciec. Jak zwinny kociak śmignął Adaś na drabinę i wnet siadłszy okrakiem na kalenicę, polewał grunty strumieniem wody z węża. Po raz pierwszy w życiu ujrzał grozę pożaru. Dziękuję. A co to jest kalenica, proszę pani? Tak nazywano szczyt dachu. To dosyć niebezpieczne miejsce jak dla takiego małego chłopca. A wy wiedziałyście, co to jest kalenica? No i żadna nie spytała? Jeżeli nie rozumiecie jakiegoś wyrazu, należy zapytać o jego znaczenie, tak? Będziemy pamiętały. Powtórzmy jeszcze raz wyraz kalenica. Kalenica. No i bardzo ładnie. Teraz ty, Basiu. Czytaj tak. Jasno było jak w południe. Domy zmieniły się w czerwone szkielety. Wiatr zbijał gęste kłęby i strzępił je na czarne szmaciska. Potem wyrwał żagle związań dachowych i rzucał na sąsiednie zdrowe jeszcze domy, zarażając je czerwonym trądem. Adaś słyszał krzyki i wołania o pomoc, łomoty i złowrogie trzaski. Wpił nieruchomo oczy w ten widok gorejący, jakby nie wiedział, czy ma się lękać i współczuć nieszczęściu, czy raczej podziwiać potężną grozę żywiołu. Adasiu, raźniej, nie gap się. Dochodzi